Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Często jeśli chodzi o komentarze pada pytanie, jakie markery, jeśli chodzi o zdrowie układu sercowo-naczyniowego, warto robić. I na kanale oczywiście między innymi tutaj omawiałem markery takie jak cholesterol dreszczkowy, czy właściwie wskaźniki, stosunek trójglicerydów do HDL i tym podobne, ale dzisiaj omówimy sobie absolutnie fascynujący marker, który szczerze mówiąc, nawet jeśli ktoś interesuje się tą tematyką, zgaduję, że 99% z Was nie będzie go znać, a jest szalenie użyteczny. Markerem tym jest NT-proBNP. Piękna nazwa, zaraz wyjaśnię w ogóle od czego to jest skrót. Natomiast zanim do tego dojdziemy, na czym polega ta szalona użyteczność tego markera? On jest w stanie powiedzieć, czy serce jest przeciążone albo objętościowo, albo ciśnieniowo. Ten marker powie, czy serce zbytnio się nie rozciąga. Jeśli się rozciąga, to ten marker z bardzo dużą czułością potencjalnie powie nam, że tak się dzieje. No i zauważcie, jaka to jest szalona użyteczność. Tak, nie licząc tego, że po prostu marker ten, zwykły marker z krwi powie nam właśnie, jak nasze serducho pracuje, to jeszcze można sobie to ładnie korelować na różne sposoby, choćby z ciśnieniem. Na przykład wielu z Was wie, że owszem, ciśnienie będzie wzrastać z wiekiem, jest to może nienormalne zjawisko, ponieważ jest to zjawisko patologiczne, jest to kompensacja po prostu działania układu sercowo-naczyniowego na skutek sztywnienia tętnic, co jest, tak jak mówiłem, zjawiskiem patologicznym. Niemniej, żeby było jasne, można mieć podwyższone ciśnienie i serce wciąż nie będzie przeciążone. Tylko większość osób nie ma absolutnie żadnego sposobu, żeby to zweryfikować. Ten marker dokładnie jest w stanie nam to powiedzieć. A skoro mówimy już o zdrowiu serca i rzeczach, które są dla niego dobre, to słowo dla sponsora tego odcinka, którym jest Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie ta hodowla wygląda tak, jak hodowle powinny wyglądać. Antybiotyki nie są używane na żadnym etapie hodowli, nie używa się oczywiście również żadnych boosterów wzrostu. Mięso jest mrożone w szczycie świeżości i to daje nam gwarancję, że to, co ląduje na naszym stole, ma najwyższą możliwą wartość odżywczą. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy jedną z uprzednio skompletowanych paczek albo kompletujemy własną z produktów dostępnych w sklepie. 2. Wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona i 3. Cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. Zważywszy na to, że idą święta, to oczywiście polecam zaopatrzyć lodówkę. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś z Mięsną Paczką, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Serdecznie polecam, a my lecimy dalej. Nie robiłem tego do tej pory, ale jako ciekawostkę podam wynik tego badania, a więc osoby, która regularnie pości. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe dla osób, które mają jakieś dziwne wyobrażenia, że posty obciążają układ sercowo-naczyniowy i tym podobne bzdurki. I na koniec tego odcinka omówię również, jak wartości tego markera, czyli to, co Wam wyjdzie z badania, będą korelować z ryzykiem zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponieważ jest to jeden z wielu markerów, który jest najzwyczajniej w świecie dużo lepszy od lipoproteiny LDL czy całkowitego cholesterolu. Więc jeśli jesteś jedną z tych osób, która, tak jak zauważyłem, zbiera tą wiedzę, którą rozsiewam po różnego rodzaju odcinkach i chce sobie stworzyć taki panel różnego rodzaju prostych badań i wcale niedrogich, które powiedzą mu albo jej, jak wygląda zdrowie mojego układu sercowo-naczyniowego, to badanie i ten odcinek jest na pewno przystankiem obowiązkowym. Zacznijmy od podstaw. Czym jest NT-proBNP? Pełne rozwinięcie to jest, uwaga, N-terminalny propeptyd mózgowego peptydu natriuretycznego. Jedna z tych nazw, która po prostu uważam, że powinna być obowiązkowo w jakiejś grze, którą ktoś pewnie kiedyś stworzy. Gra imprezowa, że jeśli nie będziesz w stanie wymówić na przykład danej nazwy, to musisz wziąć shota. To by było fantastyczne. Deoxynivalenol, methemoglobin, prawda? Mam nadzieję, że kiedyś ktoś stworzy tą grę. Ale wracając, skąd w ogóle bierze się ten peptyd? A więc można powiedzieć takie krótkołańcuchowe białko. Ono powstaje z cząsteczki, która się nazywa proBNP. W momencie, w którym ta cząsteczka zaczyna się rozpadać, ona rozpada się właśnie proBNP na NT-proBNP i ten peptyd jest absolutnie nieaktywny biologicznie. On nie ma sam z siebie żadnej funkcji i cząsteczkę, która nazywa się BNP, czyli właśnie ten mózgowy peptyd natriuretyczny, który ma funkcje, które nas, szczerze mówiąc, nie interesują. Natomiast, mimo że ten NT-proBNP, ten peptyd nie ma funkcji biologicznej, to działa jako fantastyczny marker, bo ten peptyd jest wydzielany z serca, przede wszystkim z komór serca i będzie wydzielany w większej ilości, kiedy komory będą nadmiernie rozciągane. Innymi słowy, NT-proBNP jest
fantastycznym markerem, który będzie nam mówić, jak mocno musi serce pracować. Czy ono jest mocno rozciągane podczas pompowania krwi, czy innymi słowy, czy jest przeciążenie albo objętościowe, albo ciśnieniowe, albo oczywiście jednocześnie i objętościowe, i ciśnieniowe, jak to się często zdarza. Zanim przejdziemy dalej, warto wiedzieć, jakie są zakresy normatywne, jeśli chodzi o ten peptyd. On jest wyrażany, jeśli chodzi o jednostki, w pikogramach na mililitr i ogólna klasyfikacja, jeśli zrobisz to badanie, to najczęściej będziesz widzieć, że jako normę podane jest mniej niż 125, czyli generalnie jeśli masz mniej niż 125 pikogramów na mililitr, już jest ok. I to jest tak naprawdę, uważam, że dobra, ogólna norma, natomiast w praktyce oczywiście warto różnicować, ile będzie wynosić wartość tego peptydu w zależności od wieku. Na ten przykład, najczęściej w wieku 18 do 44 lat dla 95% mężczyzn ta wartość powinna wynosić mniej niż 60 pikogramów na mililitr. Dla kobiet ona jest trochę wyższa, kobiety trochę więcej tego peptydu produkują i 95% kobiet w tej kategorii wiekowej od 18 do 44 lat powinna mieć wartość mniej niż 90 pikogramów na mililitr. Ja podam te bardziej dokładne tabele w bonusowej ciekawostce, czyli w pierwszym komentarzu pod filmikiem, jeśli ktoś chciałby sobie to dokładnie odczytać. Jeśli chodzi, wracając o te ogólne wartości, absolutnie trzeba mieć mniej niż 125 pikogramów na mililitr. Wartości mniejsze niż 300 pikogramów na mililitr, jeśli chodzi o taką diagnostykę ostrą, wykluczają właśnie ostrą niewydolność serca. Ponieważ ten marker bardzo często jest używany do diagnozowania niewydolności serca, ale również do diagnozy różnicowej, jeśli chodzi o kłopoty z płucami, a kłopotami z sercem. Jeśli z kolei wartość będzie między 300 a 900 pikogramów na mililitr, tutaj jest podejrzenie ogólnej niewydolności serca. Z kolei wartości takie jak większe niż 1800 pikogramów na mililitr będą nam podpowiadać, że będziemy mieć do czynienia z niewydolnością serca. Ta niewydolność najczęściej będzie następować u osób starszych, jak to bywa, więc szczególnie mocno te wartości powinny być rozpatrywane, kiedy pacjenci mają więcej niż 50 lat. Pomijając to, nawet jeśli lat masz mniej, tak jak ja, masz 40 lat, masz 30 lat i tak dalej, i te wartości będą przekraczać na przykład 100, to już samo w sobie powinno być, oczywiście pomijając wyższe wartości, to dla Ciebie powinno być lampką alarmową. Ten peptyd, on jest fantastyczną lampką alarmową. To jest dosłownie jak cichy alarm serca. Nikt nie zleca tego badania, nie spotkałem w życiu jednego pacjenta, który miał robione to badanie. Innymi słowy, żadnego pacjenta, któremu lekarz by zlecił to badanie i ono nie jest robione dla sportu. Ono jest w stanie często mnóstwo lat przed różnego rodzaju kłopotami powiedzieć Ci, czy coś jest nie tak. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, ten marker, jeszcze raz prosty marker z krwi, który kosztuje parę dych, jeśli chodzi o cenę tego badania, jest w stanie znacząco rozszerzyć kontekst tego, jak wyglądają Twoje wyniki. Czyli jeśli na przykład Twoje wyniki ciśnienia to jest 120/80, a więc tak naprawdę końcówka tego zakresu normatywnego, być może to nie jest optymalnie, bo jeszcze raz zaraz wejdziesz po prostu w kategorię tak naprawdę nadciśnienia, ale jeśli zrobisz sobie jednocześnie ten marker, może się okazać, ok, dla Ciebie ta wartość jest dobra, bo widać, że serce nie jest przeciążone objętościowo i ciśnieniowo. I jednocześnie oczywiście to samo może tyczyć się bardzo niskiej wartości, tak? Niektóre osoby, które mają, nie wiem, ciśnienie 95/65, uważają, że ono jest niskie normatywne, bo przypominam, że zakresy normatywne ciśnienia są od 90/60 do 120/80. To, co większość osób uważa za normę, czyli 120/80 jest końcówką zakresu normatywnego i oznacza, że jeszcze raz zaraz wchodzimy w kategorię nadciśnienia. Był o tym filmik tutaj notabene, jeśli kogoś to interesuje. Zrobienie tego badania odejmuje po prostu całe zgadywanki, czy na przykład moje ciśnienie jest rzeczywiście optymalne według pracy mojego ciała. Ten marker jest w stanie podać tak naprawdę dosyć precyzyjnie tę informację. Ja wspominałem, jeśli chodzi o stałych słuchaczy kanału, o tym markerze w filmiku, który nazywa się Zregeneruj mięsień sercowy bez ćwiczeń, diety i tak dalej. Bo w tym filmiku, to było fantastyczne badanie z zeszłego roku, grupa naukowców podzieliła osoby po zawale, właśnie na osoby, które pościły 16 godzin, poza tym nie było żadnej innej zmiany, dieta była w dwóch grupach tak samo i na te, które nie pościły. Nie pamiętam, ile to było, 8 czy 12 miesięcy. Wydaje mi się, że rok trwało to badanie. U osób, które pościły, nie robiły absolutnie nic innego, bardzo znacząco zregenerował się mięsień sercowy i mierzono to między innymi właśnie tym markerem. Było widać gwałtowny spadek. Jeszcze raz, u osób
po zawale wartości NT-proBNP do wartości w pełni normatywnych. Innymi słowy, takich, jakie występowałyby u zdrowych osób. Bo posty są fantastycznym sposobem, żeby poprawić funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, o czym mówiłem tu w odcinku posty versus miażdżyca. No i tutaj oczywiście, tak jak obiecałem, pokażę Wam moje badanie. Ja jestem osobą, która pości, nie wiem ile, 10 lat, na pewno jeśli chodzi o takie regularne poszczenie, co najmniej 10 lat. Ja mam 40 lat, zaraz wchodzę w 41 rok życia, więc to jest, że tak powiem, taka baza porównawcza, jeśli chodzi o mnie. Ja powtarzałem wielokrotnie, ja nie jestem święty, ja zjem coś słodkiego, napiję się alkoholu, więc w przeciwieństwie do całego mnóstwa osób, które udaje świętych dietetycznie i tak dalej. Ja zawsze otwarcie mówię to, co robię, to, co nie robię. Mój styl życia absolutnie nie jest w pełni zoptymalizowany. Na pewno można zrobić wiele rzeczy lepiej. Niemniej, wynik tego mojego badania NT-proBNP wynosi, uwaga, 19,8. Ciężko tak naprawdę o jakieś niższe wartości, bo ciężko tak naprawdę zejść w ogóle poniżej 10. I żeby było jasne, nie jest to jakiś wynik odizolowany. Jak rozmawiałem o tym z patronami, polecam swoją drogą patronat kanału, jest dostęp do fiszek, które zawierają informacje z odcinka i prywatnego forum. Jak gadałem z patronami na ten temat, omawiając właśnie to badanie, to jeden z patronów, który miał różnego rodzaju przejścia, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, również zrobił to badanie i wydaje mi się, że on miał 21 czy 22 ten wynik i oczywiście też już pości regularnie od dłuższego czasu. Bo właśnie nie trzeba, naprawdę nie trzeba dużo czasu, żeby te wartości gwałtownie spadły, nawet jeśli są podwyższone. I jeden ze sposobów, chyba najłatwiejszy, żeby to zrobić, to są właśnie regularne posty. Jeśli chodzi poza tym o użyteczność diagnostyczną tego markera, to oczywiście jest używany m.in. do diagnozowania niewydolności serca. I też piękno tego markera polega na tym, że jest w stanie diagnozować niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową i z niezachowaną frakcją wyrzutową serca. Również wspomagająco właśnie między innymi przy chorobie wieńcowej można go używać. Co więcej, nawet jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby płuc, takie jak zatorowość płucna czy nadciśnienie płucne, można używać tego markera jako marker używany do diagnostyki różnicowej. Jest więc w stanie potencjalnie różnicować takie stany jak niewydolność serca od choćby zatorowości płucnej. Czyli oczywiście, jeśli będziemy mieć niewydolność serca, ten marker jest podwyższony. Jeśli na przykład ktoś cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, to marker ten zazwyczaj jest w normie i znowu to jest wskazanie, że mamy do czynienia tutaj z jakimiś kłopotami, nazwijmy to płucnymi, a nie sercowymi. Teraz trzeba dodać jakieś ale, bo absolutnie praktycznie każdy marker, który jest używany w diagnostyce klinicznej, ma jakieś swoje ograniczenia. To znaczy są różnego rodzaju zmienne, które mogą potencjalnie wpływać na jego wartość i nie inaczej jest tutaj. Jeśli chodzi o takie absolutnie normalne rzeczy, to trzeba pamiętać, że oczywiście w ciąży może być naturalnie podwyższony. Jeśli ktoś zrobiłby sobie badanie tego markeru po wysiłku intensywnym, fizycznym, czyli na przykład po jakiejś siłowni czy bieganiu następnego dnia, on jeszcze może być podwyższony. Jest to absolutnie w pełni fizjologiczne. Nie musi to oznaczać, że coś złego dzieje się w ciele. Inne powody tego podwyższenia to może być m.in. anemia. Serce wtedy jest bardziej obciążone i oczywiście też to jest absolutny klasyk, anemia z powodu niedoboru żelaza, szczególnie utrzymująca się długi czas, jest w stanie prowadzić do niewydolności serca, o czym też kiedyś mówiłem na kanale. W przypadku anemii czy ciąży te podwyższenie NT-proBNP jest fizjologiczne jeszcze raz, ale też niewielkie. Natomiast z rzeczy, które dodatkowo mogą wpłynąć na ten marker, mamy różnego rodzaju stres, stany zapalne. To również oczywiście będzie między innymi aktywizować układ współczulny, czyli sympatyczny układ nerwowy, nasz stresowy układ nerwowy. To może oczywiście zwiększyć to obciążenie ciśnieniowe i objętościowe serca, więc oczywiście nie jest to w żaden sposób uznane stosowanie tego markera, ale również może powiedzieć, czy też jeśli nie masz kłopotów z sercem, a ogólnie się stresujesz, czy to serce będzie obciążone dodatkowo tym stresem. Natomiast u osób, które mają niewydolność nerek, mają jakieś kłopoty z nerkami, trzeba podkreślić, że usuwanie tego peptydu NT-proBNP będzie zmniejszone, tym samym może być ten poziom wyższy i jeszcze raz w tym przypadku nie będzie to koniecznie oznaczać, że coś jest nie tak
z sercem, chociaż oczywiście prędzej czy później te sytuacje są ze sobą, stany są ze sobą połączone, natomiast będzie nam mówić to, że nerki nie są w stanie usuwać aktywnie tego peptydu. Jeśli chodzi o stany takie jak otyłość, okazuje się, że sytuacja jest w drugą stronę. Jeśli ktoś jest otyły, to jest w stanie szybciej usuwać ten peptyd NT-proBNP, więc trzeba to wziąć pod uwagę, że jeśli ktoś jest otyły, ma wysokie ciśnienie, a jednocześnie podbicie tego markera nie wyszłoby duże, ten marker nie byłby bardzo wysoki, niewykluczone, że właśnie tutaj ta otyłość będzie wpływać w pozytywny sposób, czyli będzie fałszować wynik tego badania. A ponieważ wspominałem o nerkach, trzeba dopowiedzieć, że jeśli jesteś osobą, która używa leków moczopędnych, będziesz przyspieszać wydalanie NT-proBNP, tym samym stosowanie leków moczopędnych jest w stanie wykrzywić, znowu zafałszować ten wynik i go obniżyć, mimo że normalnie byłby wyższy. Jeśli chodzi o te czynniki wpływające na wynik tego peptydu, widzimy, że tak naprawdę idealnie chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest BMI pacjenta, czyli ten indeks masy ciała, czy to jest osoba otyła, czy nie. Oczywiście z uwzględnieniem również wizualnym, czy ta osoba nie ma większej ilości masy mięśniowej, co jest w stanie podwyższyć BMI, mimo że stricte, jeśli chodzi o ilość choćby tłuszczu trzewnego, może być w pełni w normie u takiego pacjenta. I warto wiedzieć jest, jak funkcjonują nerki takiej osoby, a więc oczywiście możemy sobie zrobić dodatkowo do tego badanie kreatyniny i badanie EGFR, więc współczynnik przesączania łębuszkowego. Jeśli robisz to badanie sam dla siebie, to oczywiście sam będziesz już najprawdopodobniej wiedzieć, czy twoja masa ciała jest normalna, czy to BMI może już przekroczyło 30, jest otyłość, czy nerki dobrze pracują i tak dalej. Przejdźmy do omówienia tego, jak ten marker koreluje z ryzykiem zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. To jest kolejna rzecz, za którą absolutnie kocham ten marker. Mówiliśmy, że on jest uwalniany z kardiomiocytów, więc komórek serca, szczególnie tych znajdujących się w komorach serca, w momencie, w którym są zbytnio rozciągane. Innymi słowy, mamy tutaj pełną liniowość, czy tak naprawdę poniekąd zbliżającym się w pewnym momencie do zależności wykładniczej, a propos tego, jak zwiększony poziom tego peptydu będzie korelować ze śmiertelnością. Im wyżej, tym gorzej, nie ma od tego właściwie wyjątków. Zauważcie, jaka to jest różnica w porównaniu choćby do lipoproteiny LDL. Lipoproteina LDL absolutnie nie ma zależności liniowej, tak samo jak sam poziom całkowity cholesterolu nie ma absolutnie zależności liniowej, ponieważ jeszcze raz, to jest peptyd wydzielany z rozciągającego się serca, rozciągających się komór serca. Tutaj im więcej, tym gorzej. Pierwsze badanie, które sobie mówimy z 2017 roku jest fantastyczne, ponieważ ono dotyczy klientów zakładów ubezpieczeniowych. Ja wspominałem na forum dla patronów kiedyś, ale muszę to powiedzieć na głos. Bardzo ciężko o lepsze dane różnego rodzaju oraz predykcje, jeśli chodzi o markery, a więc przewidywanie, niż te, którymi dysponują zakłady ubezpieczeń. Bo naukowcy dobrze wiemy, oni często mogą być przekupieni, tam można fałszować różnego rodzaju dane. Jeśli chodzi o statystyków pracujących w zakładzie ubezpieczeń, ich obchodzi jedno. Czy dany marker rzeczywiście jest w stanie przewidzieć to, że ty umrzesz z większym prawdopodobieństwem? Bo jeśli rzeczywiście tak jest, to uwaga, te zakłady ubezpieczenia albo cię nie ubezpieczą, i oczywiście dlatego chcą wiedzieć, jakie są zdolności predykcyjne danego markeru, albo będziesz mieć wyższą składkę. Będę musiał osobno omówić, co zakłady ubezpieczeń sądzą o całkowitym cholesterolu i lipoproteinie LDL, bo nie ma to dużo wspólnego z tym, co przedstawia nam większość tej standardowej, mainstreamowej porady kardiologicznej. W badaniu tym wzięło udział prawie 246 tysięcy osób, które były obserwowane na przestrzeni 2,7 lat. Dodatkowo wszystkie były w wieku od 50 do 89 lat. I jeśli chodzi o ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, to niezależnie od grupy wiekowej, niezależnie od płci, linia bazowa to było mniej niż albo równo 50 pikogramów na mililitr. Innymi słowy, te osoby nie miały żadnego dodatkowego ryzyka zgonu z powodu tych chorób. Natomiast teraz uwaga, w najwyższych tych wartościach, i najwyższe wartości tam były od 100 w górę, więc wcale nie aż takie wysokie. Tak naprawdę, tak jak mówiłem, norma, która jest podawana w większości badań, to jest mniej niż 125 pikogramów na mililitr. Natomiast w tym badaniu, jeśli już miałeś więcej niż 100, to uwaga, twoje ryzyko było takie. Współczynnik ryzyka dla mężczyzn w wieku od 50 do 69 lat, którzy mieli więcej niż 100 pikogramów na mililitr, to było 3,32, czyli 232% większe prawdopodobieństwo zgonu z powodu tych chorób. Dla mężczyzn w grupie od 70 do 89 lat, którzy mieli więcej niż 100
pikogramów na mililitr. Współczynnik ryzyka wynosił 2,70. Mieliśmy tutaj 170% większe ryzyko zgonu, jeśli chodzi o, podkreślam, ryzyko relatywne. Jeśli chodzi o kobiety w wieku od 50 do 69 lat, współczynnik ryzyka był 1,41, 41% większe ryzyko zgonu. I dla kobiet w wieku od 70 do 89 lat współczynnik ryzyka wynosił 2,36, czyli 136% większe ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Łopatologiczne podsumowanie jest bardzo proste. Marker NT-proBNP jest w stanie powiedzieć, jakie jest obciążenie ciśnieniowe i objętościowe Twojego serduszka. Jeśli na przykład zastanawiałeś się, czy Twoje ciśnienie jest może zbyt wysokie albo zbyt niskie i to ma negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, to jest jedno z takich badań, które jest w stanie znacząco rozszerzyć Twoje czy nasze zrozumienie tego, jak ogólnie będzie działać całe ciało. Trzeba pamiętać, że mamy różnego rodzaju czynniki, choćby jak fizjologiczne, jak wysiłek fizyczny, ciąża, które są w stanie na niego wpływać, cofnąć się w głąb odcinka, jeśli kogoś to interesuje. Idealnie zawsze wiedzieć, czy nie będzie upośledzona funkcja nerek, bo w przypadku niewydolności nerek NT-proBNP może być gorzej usuwany, tym samym wynik może być podwyższony i również z kolei jeśli ktoś ma otyłość, czyli BMI co najmniej 30, będziemy mieli do czynienia z szybszym usuwaniem NT-proBNP, co również może zakłócić wynik. Jestem piewcą i adwokatem, ewangelistą, że tak powiem, tego badania i mam nadzieję, że rozumiecie już, dlaczego sam robię je regularnie co roku. Są fajne jeszcze kombinacje z innym markerem, które można robić, żeby rzeczywiście zobaczyć w pełni, jak serducho działa. Ten drugi marker też jest z krwi, ale zostawię to na osobny odcinek. Dzięki serdecznie jeszcze raz za wysłanie tego odcinka. Daj mi znać, co sądzisz o tym markerze, czy kiedyś robiłeś go, a jeśli nie, to czy zamierzasz wykonać to badanie. Jestem niezmiernie ciekawy, czy zdołałem Cię przekonać o jego wartości. No jak zawsze będę obecny w sekcji komentarzy, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanka. Na tyle czasu, na ile mi to pozwala. Jeśli chcesz mieć, że tak powiem, pewność uzyskania odpowiedzi, właśnie zapraszam, jak już wspominałem, do zostania patronem kanału. Dla patronów dostępne jest osobne, prywatne forum i można oczywiście ściągnąć m.in. fiszki ze wszystkimi informacjami, które wymieniłem w tym filmiku i ponad 170 poprzednich. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Kuźnia Ekspertów, która pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, tworzyć zrozumienie informacji, zapamiętywać je oraz wdrażać suche informacje w praktykę. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuje, jak samodzielnie opanować i dopanować też dowolny język z dowolnej rodziny języków. Kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, diagnozować telogenowe wypadanie włosów i je zatrzymać, kiedy garściami wypadają włosy. Dodatkowo 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mnie spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Pod nim bonusowe ciekawostki dotyczące tego odcinka, pod tym literatura naukowa, na którą się powoływałem. Z kolei w opisie oczywiście linki do wszystkich kursów, produktów, które polecam, ale również do mojego newslettera. Jeśli go kliknie, że wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły powiązane, już artykuły, nie filmiki, powiązane z drugą częścią mojej działalności, no więc poprawa pamięci, nauka języków obcych, poprawa produktywności i tym podobne. Dzięki serdeczne jak zawsze za towarzyszenie mi podczas tego odcinka i do usłyszenia w następnym.